Cześć kochani, jak zwykle, jak tym razem już nie codziennie, o tej audycji co drugi dzień, poniedziałek, środa, ewentualnie piątek, będziemy się spotykać. Miałem takie odgłosy, że za często te moje audycje wchodzą, trudno to wszystko ogarnąć. Zgadza się, troszeczkę się rozpędziłem, a więc uwzględniłem Wasze uwagi, zwłaszcza Pani Iwony, ale też i bliskich mi osób, mojego syna Piotra, że tata za dużo, za szybko, tego ludzie nie ogarną. Dla mnie to też jest bardzo ciężka praca, bo trzeba troszeczkę materiału przygotować się w ogóle do nagrań, porobić jakieś grafiki, no, przygotować się mentalnie, wiedzowo i tak dalej, chociaż to jest wiedza, którą już mamy już od jakiegoś czasu, więc o tyle mi łatwiej. Kochani, o czym dzisiaj? E, Małe przypomnienie. Nie zapomnijcie od razu, powiedzmy, polubić w ciemno. Ufacie mi przecież. Więc jeżeli ufacie, to kochacie. Po prostu lajki, suby, ewentualnie prośba, którą powtórzę zresztą na koniec naszej rozmowy, o ewentualnie przesyłanie swoim znajomym, bliskim linku do, nie tylko do tej audycji, ale do wszelkich innych. Więc o czym dzisiaj? A dzisiaj będziemy mówić o takim cudzie natury, jakim jest światło, terapia. A więc znowu jakiś humbug dla niektórych, jakie tam światło, i tak dalej. Ale słuchajcie, no, od początku istnienia człowieka na Ziemi jesteśmy zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych, konkretnie pola magnetycznego Ziemi, ale i pól kosmicznych, które do nas dociera. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, mimo istnienia tak zwanej magnetosfery, czyli przestrzeni, która nas, czyli pola ziemskiego, która na przykład, które to pole odpycha różnego rodzaju cząstki, ale inne planety mają na nas wpływ i to kolosalny. Między innymi taki wpływ ma, no nie planeta oczywiście, tylko gwiazda Słońce, które wytwarza światło i promieniowanie cieplne. To ciepło dochodzi, światło dochodzi, ale to nic innego jak fala elektromagnetyczna ze strony Słońca. I więc od początku istnienia ludzkości jesteśmy zanurzeni również w oceanie światła lub ciemności, kiedy już następuje zachód Słońca. I okazuje się, że no chętnie swoje grzbieciki na przykład w czasie lata, wczesnej jesieni czy późnej wiosny chętnie się wygrzewamy, zwierzęta też się wygrzewają, koty się wygrzewają i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju zwierzęta zimnokrwiste, o ile tutaj nie pomylę czegoś, a więc węże i tak dalej, gady generalnie wygrzewają się na słońcu, a później, czyli regulują w ten sposób sobie temperaturę i tak dalej. Więc światłoterapia. Więc nie trzeba jakichś kolosalnych urządzeń, żeby poddawać się światłoterapii. Każdy z nas to robi. Jeżeli tego światła jest za mało, to mamy na przykład pewien problem. Za mało światła. Na przykład ludy północy, Skandynawowie, mają ten syndrom tak zwanej depresji zimowej, kiedy jest po prostu bardzo mało światła. I teraz posłuchajcie, o tych wszystkich sprawach to ja już pisałem w moich książkach, a więc magnetostymulacja, magnetorelaksacja, drugi tom biomagnetyzmu i tak dalej. W pierwszym tomie również pisałem na ten temat, ale tu na chwilkę tylko udostępnię pewien tekst mój z drugiego tomu mojej książki Biomagnetyzm. No tam jest taki rysunek takiego człowieka w pozycji zazen. Niektórym się wydaje, że to, bo już miałem takie opinie, ojejku, jakieś tam szatańskie dosłownie wersety, co to takiego jest. A to jest fizyka, to jest po prostu fizyka. A więc uzdrawiająca moc światłoterapii, jeden z rozdziałów tej drugiego tomu biomagnetyzmu, cytat na początku z pana profesora Włodzimierza Sedlaka, księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, życie jest światłem i napisał taką książkę, właśnie Życie jest światłem. Napisał w ogóle cały szereg książek dotyczących elektromagnetyzmu. Stworzył koncepcję bioelektronicznej natury człowieka. Też napisał taką świetną książkę Homo Electronicus. Warto to przeczytać. Ja to kiedyś połykałem te książki na początku. Mało rozumiałem, dopiero w miarę
czytania po kilka razy. Nawet kiedy nie rozumiałem, to zaczynałem to czuć, aż dopiero po pewnym czasie zacząłem po prostu rozumieć, dlatego że no, rzecz dotyka skomplikowanej materii budowy naszego ciała, funkcjonowania naszego ciała. Ale słuchajcie, no właśnie życiodajne, błogosławione światło. Światłoterapia, podobnie jak magnetostymulacja, jak mówiłem, jest absolutnie najstarszą terapią świata, towarzyszącą człowiekowi od momentu jego pojawienia się na planecie. Jej źródłem jest przecież Słońce. Dlatego cały układ bioelektroniczny człowieka funkcjonuje w zakresie tak zwanego widma światła białego, pochodzącego ze światła. I to światło słoneczne jest pierwotnym źródłem energii dla wszelkich form życia na Ziemi. Wzbudza komórkowe procesy molekularne, inicjuje życiowe reakcje, wytwarza wysokowartościowy pokarm dla wszelkich stworzeń, zapewnia funkcjonowanie wszelkich procesów fizjologicznych. Ale słuchajcie, nie będę tego odczytywał w całości tego rozdziału, bo to nie ma sensu, bo chcę wam coś pokazać po prostu. Specjalnie przygotowałem pewną prezentację. Natomiast trzeba pamiętać, że jest tak zwana helioterapia. Zalecał tą helioterapię, czyli wygrzewanie się na słońcu 2500 lat temu ojciec medycyny Hipokrates. Z czasem zaczęto stosować chromoterapię, czyli lecznicze wykorzystanie możliwości kryjących się w różnobarwnym świetle itd., itd. Tu pokazuje duńskiego lekarza pochodzenia islandzkiego Nilsa Ryberga Finsena, który został nazwany twórcą nowoczesnej fototerapii. Już w 1896 roku zorganizował w Kopenhadze specjalistyczny Instytut Światłolecznictwa, gdzie leczył z powodzeniem m.in. toczniową gruźlicę skóry i inne choroby skórne przy użyciu łukowej lampy własnej konstrukcji, nazwanej zresztą później lampą Finsena i tak dalej. W 1903 roku otrzymał Nagrodę Nobla za osiągnięcia w leczeniu chorób przy użyciu wiązki światła i tak dalej. Tutaj warto wspomnieć o Amerykaninie John Nash Ott, który odkrył, że tylko pełne spektrum światła naturalnego jest jednym z warunków pełnego zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. Odkrył również, że na zdrowie psychiczne wpływa tak zwana temperatura koloru, intonacja barwy. Jego badania wykazały, że nawet niewielkie różnice w oświetleniu mają wpływ na zdolność pojedynczych komórek do prawidłowego rozwoju. A więc tu no więcej na ten temat oczywiście pisze i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj jeszcze jest jedna sprawa, że to światło, bo w ogóle całe spektrum elektromagnetyczne jest potężne, natomiast my widzimy tylko część, znaczy odbieramy naszym narządem wzroku tylko część. Od 700 nanometrów, czyli światło czerwone, do 380 nanometrów światło fioletowe. I teraz mniejsze pasma, krótsze, to jest tak zwany nadfiolet, zabójczy na przykład dla bakterii, a poniżej tej pasma 700 nanometrów czerwieni jest podczerwień, która odpowiada za odbieranie bodźca ciepła i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, tutaj sporo na ten temat pisze. Tu pokazuje pana Paula Nogier, który w 1970 roku francuski neurolog, właśnie Paul Nogier, twórca metody leczenia poprzez nakłuwanie wybranych punktów małżowin usznych, czyli auriculoterapia, udowodnił, że wszystkie tkanki, organy ciała funkcjonują z określonymi częstotliwościami i w każdym razie wykorzystywał magnetoterapię, koloterapię, wpływ różnorodnych wibracji i stwierdził, że ludzkie ciało reaguje na 7 podstawowych częstotliwości, które odpowiadają 7 głównym czakramom. No, nie będę tego tutaj do końca odczytywał przecież, ale w każdym razie jest masa, jak widzicie, materiału dotyczącego światła. Tu przy okazji pokazuję tak zwane mikrotubule, o których za chwileczkę będę jeszcze mówił. Zwróćcie uwagę, że co to jest, to będę o tym właśnie mówił, ale te mikrotubule, popatrzcie, wiązka szerokości maksymalnie 25 nanometrów. Ile to jest nanometr?
To jest nanometr, to jest, słuchajcie, to jest 1 miliardowa metra, 1 miliardowa metra. Podzielcie metr na 1000 milimetrów i każdy milimetr jeszcze na 1000 części, 1000 razy 1000, to jeszcze będzie mało, tak, to jeszcze będzie mało i tak dalej. I to są takie wiązki mikrotubul, ale o tym sobie jeszcze powiemy. A więc jest tego cała masa. I teraz, kochani, więc moc światłoterapii jest absolutnie udowodniona. Jest po prostu moc uzdrowieńcza, jest udowodniona. Dlatego, że no i dzisiaj to po prostu wykorzystujemy. I ja bym chciał po prostu wam coś po prostu pokazać ciekawego. Dobrze. Zamknąłem na razie ten fragment, ale udostępniam następną część i zaraz przejdziemy właśnie do o, coś tutaj mi się stało, dobrze, za chwileczkę. I zaraz pokażemy sobie, zrobimy pokaz slajdów od początku. No i właśnie, światłoterapia jest to oczywiście odmiana magnetoterapii w zakresie pasma widzialnego, czyli od tych 380 nanometrów fiolet do 700 nanometrów, czyli czerwień. A więc popatrzmy, no życiodajne, błogosławione światło, lubimy przyglądać się tęczy, proste zjawisko fizyczne, tak zwana dyspersja, czyli rozszczepienie białego światła w pryzmacie, a tutaj akurat na kropelkach deszczu łapiemy to światło i tak dalej, więc jest to coś cudownego. Życie jest światłem, jak powiadał profesor Włodzimierz Sedlak. Okazuje się, że cały układ bioelektroniczny człowieka, bo jesteśmy istotami bioelektronicznymi. Przypomnę tylko, że przecież nasze ciało zbudowane jest z różnych substancji chemicznych. Substancje chemiczne ze związków chemicznych, związki chemiczne z pierwiastków. Z pierwiastka nie da się już wyodrębnić żadnej innej substancji. Nawet gdybyśmy kroili płytkę miedzi na plastry, to za każdym razem to będzie miedź, ale z kolei pierwiastki składają się z atomów. Atomy składają się z jąder atomowych i elektronów, czyli składamy się z elektronów. Nasze ciała to jest po prostu chmura elektronowa, tak prawdę mówiąc, a w dodatku nasze ciało też świeci. Z jednej strony absorbuje tak zwane fotony, a z drugiej strony wytwarza tak zwane biofotony. Więc cały układ bioelektroniczny człowieka funkcjonuje w zakresie tak zwanego widma światła białego pochodzącego ze Słońca. I to światło słoneczne jest pierwotnym źródłem energii dla wszelkich form życia na Ziemi. Ja już o tym mówiłem, ale jeszcze przypomnę. Więc to światło wzbudza komórkowe procesy molekularne, inicjuje życiowe reakcje, wytwarza wysokowartościowy pokarm dla wszelkich stworzeń. Przykładem mogą być rośliny, w których się dokonuje fotosynteza. Pod wpływem światła następuje przemiana materii w roślinach i tak dalej. Synteza różnych związków chemicznych, które roślina czerpie z gleby. I światło zapewnia funkcjonowanie wszelkich procesów fizjologicznych. Światło jest oczywiście promieniowaniem elektromagnetycznym rejestrowanym przez oko. I tutaj mamy, jeszcze raz powtórzę, to co pokazywałem z mojej książki, a więc mamy tutaj 700 nanometrów, czyli czerwień widoczną, później to się zamienia w kolor pomarańczowy, żółty, jasnozielony, później ewentualnie już niebieski, fiolet do 380 nanometrów, to wszystko widzimy. Poniżej 380 nanometrów jest nad fioletem, nadfiolet, jest to dla nas niewidoczne i poniżej 700, znaczy powyżej 700 nanometrów jest podczerwień i tak dalej. I teraz tutaj pokazuję schemat rozszczepienia światła białego w pryzmacie, czyli zjawisko tak zwanej dyspersji. A więc kierujemy na pryzmat wiązkę światła białego już tutaj na tej pierwszej granicy. To jest taka trójkątna po prostu tafla szkła, kryształ. Już następuje rozszczepienie, później przy wyjściu z pryzmatu następuje znowu rozszczepienie. Mamy tutaj wiązkę, a więc po prostu barwy tęczy. I ta barwa i jej intensywność odpowiada częstotliwości wibracji po prostu drgań. I te wszystkie barwy
i odpowiadające im wibracje odpowiadają podstawowym kolorom głównych czakramów człowieka. To są główne centra energetyczne, czakramy. I tutaj na ilustracji, jak widzicie, odpowiadające im barwy światła, na górze czakra koronna tak zwana, czakra serca, czakra podstawy i takie różne powiedzmy, wielu z Was na pewno doskonale wie, orientuje się, o co chodzi. I te wibracje barw pochłaniane są przez subtelne pola energii, czyli aurę, które otaczają ciało ludzkie. A więc mamy wokół nas biopole. Czy to się komuś podoba? Niektórzy mówią, że bzdura, jakie biopole. Oczywiście, że istnieje biopole, które jest zbitkiem różnych podpól, a więc na przykład pola akustycznego. A co? Kichy marsza nie grają nam nieraz, aż słychać bulgotanie, więc to jest przestrzeń akustyczna i to słychać. Dalej jest pole temperaturowe, a co nie jest? Jeżeli ciało nasze wytwarza ciepło, możemy badać termometr pod pachę, czy do buzi, czy w inne miejsce, jak niemowlaczkom, po prostu do pupy, per rectum. Inaczej jesteśmy ciepli, to ciepło może być odbierane. Nasze serce, nasz mózg wytwarza silne pole magnetyczne, elektromagnetyczne, mierzalne z dużych odległości i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład wydzielamy jakąś woń, nie mówię o przyjemnym zapachu, ale jakiejś woni, która jest niesympatyczna, bo jesteśmy zaniedbani, to pojawia się pewna przestrzeń, czyli pole. Przepraszam, ale nie wytrzymam. No, mógłbym to nazwać polem smrodu zwyczajnie i tyle. Czuję się nawet na pewną odległość. A więc mamy tutaj po prostu biopole, ale my w tej chwili już na poważnie mówimy o tak zwanej aurze, która może być poszczepiona, porwana, to świadczy o tym, że po prostu zaczynamy chorować i tak dalej. I te wibracje barw absorbowane są, czyli pochłaniane są również przez oczy i skórę, a także ośrodki energetyczne, czyli czakry i kanały energetyczne, czyli meridiany, które wiążą się z kolei z układem endokrynalnym. I, ta re, I regulacja procesów wprowadzania kolorów do naszego układu, do naszego organizmu oraz opuszczania go przez nie umożliwia fizyczną, emocjonalną i umysłową odnowę każdego narządu organizmu, jego rewitalizację, jego po prostu zdrowienie, tak prawdę mówiąc. A więc możemy wykorzystać światłoterapię jako jedną z terapii do samouzdrawiania, do samoleczenia, tak prawdę mówiąc. I teraz właśnie to, co Wam już pokazywałem, mikrotubule. Otóż okazuje się, że nasz układ nerwowy jest nasycany i przemieniany przez energię światła. I w jaki sposób? Okazuje się, że w naszym organizmie istnieje sieć światłowodów w postaci tak zwanych mikrotubul o średnicy 2 do 25 nanometrów. Przypominam, 1 nanometr to jest 1 miliardowa metra. I przesyłane są nimi wszelkie informacje do każdego zakątka organizmu. Wszelkie. To jest żaden chirurg tego nie potwierdzi, bo nie jest w stanie stwierdzić, tak misterna, tak delikatna jest ta konstrukcja, wielokrotnie cięższa od pajęczyny, często o wiele cięższa od naczyń włosowatych, które wielokrotnie są cięższe od ludzkiego włosa. I te światłowody mogą ulegać degeneracji. One też muszą być odżywiane, odbudowywane, regenerowane, rewitalizowane. Mogą też ulegać regeneracji wskutek pobudzania ich fotonami, czyli porcjami światła. I światło to jest energia elektromagnetyczna, którą organizm przekształca w energię elektrochemiczną, niezbędną do zachodzenia procesów przemiany materii i całego systemu hormonalnego. I tylko pełne spektrum naturalnego światła jest jednym z warunków pełnego zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. I nawet niewielkie różnice w oświetleniu mają już kolosalny wpływ na funkcjonowanie pojedynczych komórek, a później oczywiście całych narządów i w rezultacie całego po prostu organizmu. Jakie są, słuchajcie, mechanizmy terapeutycznego
oddziaływania światła. Momencik, tylko tu sobie poradzę z jedną techniczną historią. A więc po pierwsze, sprawa prosta. Pod wpływem światła następuje aktywacja cząsteczek lub atomów. Pod wpływem czego? Właśnie pod wpływem fotonów światła, czyli takich porcji światła. Dalej następuje wzbudzenie wtórnych reakcji, tak zwanych bioelektronicznych. Następuje aktywacja enzymów wspierających produkcję w mitochondriach komórkowych ATP. ATP, czyli kwas adenozyno-trójfosforowy, a mitochondria to są centra energetyczne naszych komórek. ATP jest nośnikiem podstawowej energii roboczej komórek. To doskonale o tym wiecie. Następuje wzrost poziomu wytwarzania ATP, czyli kwasu adenozyno-trójfosforowego. Następuje optymalizacja elektrostazy, czyli zagęszczenie ładunków elektrycznych na powierzchni błon komórkowych, bo zresztą za chwileczkę już będę mówił, bo na błonie komórkowej, zdrowej komórki istnieje potencjał elektryczny 70 do 90 mV. Jeżeli ten potencjał spada do rzędu na przykład 20 mV, to znaczy, że chorujemy po prostu na nowotwór. Ten potencjał jest oczywiście mierzalny i można w ten sposób stwierdzać, diagnozować, jakie się pojawiły choroby. Dalej, światło przywraca równowagę wewnętrzną w komórkach, bo to światło dociera do wnętrza komórek. Przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek i narządów, utrzymuje homeostazę, czyli równowagę życiową. I te wymienione wszystkie efekty są zależne przede wszystkim od światła, czyli od energii fotonów, ta jest uzależniona przede wszystkim od długości fali, liczby tych fotonów, czyli natężenia światła padającego na jednostkę, powiedzmy, powierzchni, stanu fizjologicznego organizmu, temperatury otoczenia i tak zwanej, kochani, polaryzacji. O polaryzacji dużo się mówi, kup okulary polaryzacyjne i tak dalej, ale mało kto z nas wie, na czym to dokładnie polega ta cała polaryzacja. Za chwileczkę wam to pokażę. Popatrzcie. Światło, jak mówiłem, już to jest fala elektromagnetyczna, której cechą są dwa podstawowe wektory. Pole elektryczne i pole magnetyczne. I te wektory, jak widzicie, tu są sinusoidy, drgają. Tu jest wektor, pole magnetyczne, to jest niebieski wektor, pole elektryczne zaznaczone czerwonym kolorem, H, po prostu histereza, tak zwana pozostałość magnetyczna i kierunek rozchodzenia się fali, te wektory równolegle drgają. Więc fala elektromagnetyczna rozchodzi się w postaci wzajemnie prostopadłych do siebie zmiennych pól, tego elektrycznego i magnetycznego. Jak widzicie tutaj między tą falą czerwoną, czyli elektryczną, a falą niebieską, czyli magnetyczną, jest kąt 90 stopni, czyli prostopadle. I jest to również ta fala jest również prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali. I takie fale to są fale tak zwane poprzeczne. Fale poprzeczne. I teraz popatrzmy. Cechą fali poprzecznej jest tak zwana polaryzacja. Co to takiego jest? Polaryzacja to jest całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań pola elektrycznego. Popatrzmy, tu mamy światło niespolaryzowane, czyli powiedzmy cząstki drgają w różnych kierunkach. Jest kierunek rozchodzenia się fali wzdłużny. O tutaj, wyobraźmy sobie, ta kropka to jest początek takiej potężnej, prostej, wzdłuż której rozchodzi się światło. I cząsteczki drgają we wszystkie strony i tak dalej. Ale jeżeli na drodze tego światła, tych wiązek postawimy polaryzator, to przez ten polaryzator przejdzie tylko jeden rodzaj jakby światła. Ja przepraszam fizyków, ale staram się tutaj tłumaczyć w taki bardzo prosty sposób. Czyli jedna tylko wiązka przejdzie, na przykład ta właśnie pionowa. Inne boczne w ogóle nie przejdą. Czyli jeszcze raz na innym rysunku, tutaj mamy drgania chaotyczne, światło napotyka na polaryzator i przechodzą tylko drgania uporządkowane, spolaryzowane, a więc tylko jeden kierunek będzie tutaj, a nie wiele. I teraz popatrzmy, czyli fala niespolaryzowana
oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Natomiast fala spolaryzowana oscyluje tylko w jednym kierunku. I teraz wyobraźmy sobie łód, zwykłe sztachety. Jeżeli po jednej stronie, no będzie dwóch chłopców stało, jeden będzie trzymał za koniec takiej liny sznura, po drugiej stronie drugi, będą taką falę robić, no to jeżeli będą robić to poprzecznie, to ta fala poprzeczna nie przejdzie przez te pionowe sztachety. Natomiast jeżeli będą poruszać się tym sznurem w pionie, to wówczas te fale będą po prostu przez te sztachety przechodzić. Czyli jeszcze raz powtarzam, przez polaryzatory przechodzą jedynie pionowe składniki fali świetlnej. W tym przypadku widzimy, mamy latarkę, latarka wysyła światło niespolaryzowane, które wibruje we wszystkich kierunkach. Tu są pionowe i poziome składniki światła, tylko pionowe przechodzą przez polaryzator i tak dalej. I tutaj no, można mówić o przykładach efektów polaryzacji. Wiemy, że promienie, jeszcze raz powtórzę, świetlne rozchodzą się w różnych kierunkach. Po przejściu przez polaryzator uporządkowują się w jednej płaszczyźnie. I pola elektryczne fali świetlnej o nieodpowiednim, w cudzysłowie oczywiście, kierunku ulegają w polaryzatorze pochłonięciu i wychodząca wiązka zawiera wyłącznie światło spolaryzowane. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli kupujemy okulary tak zwane z polaryzatorem polaryzacyjne, to będziemy mieli zupełnie inne efekty. Bez polaryzacji często w słoneczny dzień po prostu nie damy rady patrzeć, nie widzimy drogi, po prostu ta droga zlewa się z otoczeniem, błysk i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy okulary z polaryzatorem, nakładamy, mamy wyraźne kolory, kontrasty, bez oślepiających refleksów, następuje znaczna poprawa widoczności. A więc tą drogą, no, słuchajcie, namawiam do tego, żeby okulary z polaryzatorem wykorzystywać. Jakie są efekty terapii światłem spolaryzowanym? Otóż takie światło powoduje głębokie wnikanie do tkanek i działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, biostymulacyjne. Następuje zwiększenie produkcji melatoniny, czyli hormonu snu, i jednocześnie wzrost mocy systemu odpornościowego poprzez zwiększenie masy grasicy, no tutaj gruczoł, która produkuje limfocyty typu T. Następuje też stymulacja limfocytów do niszczenia komórek nowotworowych. Następuje też, momencik, następuje niszczenie guzów hormonozależnych, takie światło ma silne działanie antyoksydacyjne, następuje wzmocnienie procesów regeneracyjnych komórek, opóźnienie procesów starzenia, zachowanie młodego wyglądu i cały szereg innych jeszcze, że tak powiem, dobrodziejstw. I teraz jakie są metody wykorzystywania światła? Przede wszystkim mamy koloroterapię, inaczej chromoterapię i diagnozowanie, to jest terapia, ale diagnozowanie stanu człowieka na podstawie barw i kształtu aury. I tutaj, jeżeli chodzi o terapeutyczne obszary zastosowań światła, to jest lecznictwo, rehabilitacja, reumatologia, na przykład fizykoterapia, kosmetyka i tak dalej, i tak dalej. Jest masa różnych zastosowań, również jeżeli chodzi o problemy skórne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj konkretnie wymienimy pewne, co możemy robić światłoterapią. Przede wszystkim leczenie ran i przyspieszenie ich leczenia. Otwarte rany, wrzody, odleżyny, otarcia, oparzenia, zmniejszenie bliznowacenia, naciągnięcia, skręcenia, hamowanie zapaleń, choroby stawów, zapalenia stawów, przewlekłe bóle, a więc na przykład nerwu trójdzielnego. To jest potwornie bolesne podobno. Nie przeżywałem, ale mam znajomków, którzy na to cierpieli. Dalej, bóle śródstopia, kanału nadgarstka, mięśniowe, terapię tak zwanego punktu triggera, schorzenia skórna, więc trądzik pospolity, trądzik różowaty, egzemy, opryszczka, złamania kości, zaburzenia przemiany materii, a więc immunizację, aktywację enzymów, zwiększenie wymiany gazowej, niedomaganie układu krążenia, poprawa płynności krwi, działanie przeciwzakrzepowe, egzemy, następstwa alergii, łuszczyca, wypadanie włosów,
polepszenie czynności seksualnych, lepszy sen i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi na przykład w kosmetyce, to słuchajcie, to jest poprawa ukrwienia skóry, regeneracja skóry zmęczonej, wspomaganie odbudowy włókien kolagenowych, reaktywacja naturalnego płaszcza ochronnego skóry, poprawa wytrzymałości skóry, ale to jest bardzo ważne przy celulicie, ale uwaga, nie mylmy celulitisu z celulitem. To są dwie odrębne sprawy zupełnie. Dalej, przeciwdziałanie wysuszaniu skóry, przeciwdziałanie procesom starzenia skóry, rozluźnienie, uspokojenie podrażnionej skóry, zmniejszanie zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry. A więc dlaczego przesuszona skóra jest? Bo nie pijemy wody, czystej wody. Poprawa zaopatrzenia skóry w tlen. Dlatego, że to jest jednocześnie światłoterapia, to jest jednocześnie magnetostymulacja, a magnetostymulacja poprawia zaopatrzenie skóry w tlen. Dalej, regulacja gospodarki płynami, pobudzenie metabolizmu komórkowego, wzmocnienie naturalnego systemu ochronnego skóry, poprawa sprężystości skóry i tak dalej, i tak dalej. I jak widzicie, tutaj cały szereg jest różnego rodzaju urządzeń, które są wykorzystywane w światłoterapii, nawet do leczenia tak zwanej syndromu depresji zimowej. O tutaj po prostu naświetlania chociaż pół godziny dziennie przed takim ekranem świetlnym, który wytwarza białe światło, czyli wszystko to, wszystkie pasma, które mieszczą się po prostu w paśmie widma światła białego, czyli jak dochodzi do dyspersji, to po prostu mamy te poszczególne kolory od czerwieni do całego fioletu, to organizm po prostu otrzymuje i tak dalej. Więc jest masa przeciekawych różnych zastosowań. Dobrze, zatrzymuję już udostępnienie. Jak widzicie, taki nowy troszeczkę temat, bo tutaj są różne opinie niejednokrotnie, jak to może światło leczyć i tak dalej. No oczywiście, że są specjalne lampy, na przykład bioptron, inne systemy, przy pomocy których można sobie wspomagać. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ja ciągle powtarzam, że bardzo nie lubię jakiegoś fanatyzmu na tej zasadzie, że jedynie to jest dobre, więcej nic, bo jestem terapeutą w tej dziedzinie. Przykładowo, jedynie światłoterapia, jedynie magnetostymulacja, jedynie coś tam i tak dalej. Nie, trzeba łączyć różne metody, dlatego że jesteśmy istotą, która jest układem bioelektronicznym żyjącym w polu kwantowym, a więc na którą oddziałują różne czynniki. No nie można powiedzieć, że jedynie na przykład oddychaniem, czy światłoterapią, czy też polem magnetycznym załatwimy wszystko. Przecież jesteśmy istotą z krwi i kości. Musimy się odżywiać? Musimy się odżywiać. Więc mamy dostarczać odpowiedni pokarm. Z drugiej strony, czy sam pokarm wystarczy? Nie. Bo co z tego, że daję dziecku pokarm, jeżeli go nie przytulam? A dorosły też tego potrzebuje. Przestańmy się wstydzić tego i przytulajmy się po prostu, dlatego że tego potrzebujemy wszyscy. Potrzebujemy światła, potrzebujemy pola magnetycznego, potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy relaksacji, potrzebujemy wyciszenia. A więc tak samo oddziaływanie na stan emocji, odstresowanie na przykład, a więc na przykład stosowanie technik hipnozy. A dlaczego by nie? Wszystko, co działa na nasz organizm, na somę, na ciało i na psychę, na nasze emocje, na wszystko. Ale na emocje działa również odżywianie, bo jedne pokarmy mogą po prostu powodować zaburzenia, zatrucie organizmu, zakwaszenie, czyli powodują kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. Inne oddziaływania, również światłoterapia, będzie zmniejszać po prostu wytwarzanie toksyn. To jest zupełnie dla mnie absolutnie naturalne. No, mam pewną wiedzę na ten temat, więc możecie mi ufać albo nie. Oczywiście myślę, że ufacie, więc trzeba tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, zastosować wszelkiego rodzaju metody, a nie tylko wybiórcze. Jedna, jedyna i koniec, kropka. Tak jak w nowoczesnej medycynie. Pigułka. Zielona pigułka na to, czerwona na to, brązowa na to, zielona na to, żółta, biała, a tych kolorów można wyprodukować. Nie ma żadnego problemu. Leczy się choroby.
Jakie choroby? Człowieka się leczy, a nie choroby. A, a teraz boli głowa, tak? No to biorę pigułkę od bólu głowy, tak? A może trzeba zająć się wątrobą, może trzeba zająć się układem w ogóle całym pokarmowym, może trzeba oczyścić organizm. Dlaczego boli głowa? Zadać sobie pytanie i tak dalej. Więc jak widzicie i słyszycie i czujecie, pytania, 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 a my jesteśmy skomplikowanym układem. Jesteśmy cudem. Jest taki pan Pęksyk, pan Andrzej Stanisław Pęksyk. Znajdźcie go na YouTubie. Rewelacyjny gość, rewelacyjny człowiek, rewelacyjny. Aktor, reżyser i terapeuta. Zajmuje się również hipnozą. Działa w kierunku dla dobra całej ludzkości. Tylko tyle powiem. Stanisław Andrzej Pęksyk. Cudowna postać. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Na razie, papatki, do następnego zobaczenia. Pa, pa.